Cześć, w tym filmie opowiem o modelu Sunbara TAB8907/10, ale zanim zaczniemy, zobaczcie co znajduje się w kartonie. Model TAB8907/10 jest w kolorze czarnym. Wykonany jest z wysokiej jakości materiału. Listwa posiada akustycznie transparentny materiał z przodu, natomiast góra jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Dzięki temu połączeniu Sunbar prezentuje się świetnie. Model wyposażony jest w standardowe złącza. Posiada wejście słuchawkowe, USB, HDMI i ARC z obsługą CEC, HDMI IN, wejście optyczne oraz przycisk Wi-Fi. Wyposażony jest również w Bluetooth w wersji 5.3 z funkcją Multipoint, która pozwala na parowanie z wieloma urządzeniami. Model TAB8907 jest w konfiguracji 3.1.2, co oznacza, że posiada 5 kanałów w belce. Kanał centralny składa się z 2 pełnozakresowych przetworników, kanał przedni składa się z 2 pełnozakresowych przetworników oraz 2 głośników wysokotonowych oraz kanał skierowany w górę, składający się z 2 pełnozakresowych przetworników. Łączna liczba głośników w tym zestawie wynosi zatem 9, razem z subwooferem. Subwoofer posiada jeden głośnik niskotonowy o średnicy 6,5 cala. Jest oczywiście aktywny, bezprzewodowy, a zewnętrzna obudowa jest w systemie Bass Reflex. Sunbar ma moc maksymalną aż 720 W, a RMS wynosi 360 W. Ten zestaw audio z pewnością będzie idealny do filmów, z racji zastosowania w nim głośników górnych. Zapewnia to szeroką scenę oraz bardzo dobrze słyszalny efekt przestrzenności dźwięku. Sunbar obsługuje technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Jest to podstawowy format dźwięku przestrzennego i jeden z głównych parametrów, którego szukamy przy wyborze sprzętu audio. TAB8907 obsługuje efekt Surround w trybach Upmix, Standard lub AI. Surround przekształca dowolne źródło stereo w wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie jest to Dolby Atmos, ale efekt jest zdecydowanie lepszy niż stereo. Sunbar obsługuje również inne formaty dźwięku. Są to formaty Dolby True HD, Dolby Digital Plus oraz Dolby Mat, które możemy spotkać w zwykłej telewizji. Sunbar posiada funkcję Wi-Fi, co oznacza możliwość podłączenia go do sieci Wi-Fi i korzystanie z funkcji takich jak Spotify Connect, AirPlay 2 czy DTS Play 5. Połączenie przez sieć Wi-Fi oznacza bezstratne przesyłanie utworów na ten Sunbar. Dzięki Wi-Fi mamy również możliwość sterowania Sunbarem z poziomu aplikacji, w której znajdziemy dodatkowy korektor, dzięki któremu możemy jeszcze bardziej spersonalizować dźwięk pod siebie. Wrócę jeszcze na chwilę do technologii DTS Play 5. Jest to strumieniowe przesyłanie dźwięku między dowolnymi kompatybilnymi głośnikami, co w praktyce oznacza możliwość rozbudowania w razie potrzeby tego Sunbara, np. o dodatkowe głośniki. Postanowiłem Wam to pokazać, łącząc dwa Sunbary w jeden sprzęt audio. Niedługo na kanale pojawi się film z modelem TAFB1, czyli Sunbarem z linii Fidelio, ale już teraz zobaczcie, jak banalnie łatwo jest podłączyć TAB8907 z TAFB1 poprzez DTS Play 5. Wystarczy przygotować Sunbary, podłączając je do jednej tej samej sieci Wi-Fi, następnie wchodzimy w aplikację DTS Play 5 na telewizorze, następnie wybieramy jakie głośniki chcemy połączyć i klikamy OK. Tak samo wygląda to w przypadku dodatkowych satelit lub subwoofera. Na Sunbarach zapali się komunikat DTS Play 5, możemy regulować głośność poszczególnych głośników poprzez aplikację, pilotem natomiast regulujemy skalę dźwięku dla całego zestawu. Pozostało tylko uruchomić film lub cokolwiek innego i zanurzyć się w dźwięku. A jest w czym, ponieważ przedstawiony zestaw ma łącznie 24 przetworniki o mocy maksymalnej 1340 W. Posiada on wbudowane tryby predefiniowane, takie jak film, głos, muzyka, stadium oraz niestandardowy, który możemy edytować na Sunbarze. Ale nie tylko. Choć Sunbar posiada funkcję Wi-Fi i możemy to zrobić z poziomu aplikacji, to dzięki funkcji EasyLink 2.0 możemy edytować ustawienia Sunbara na telewizorze.
Możemy ustawić bas, treble oraz wybrać interesujący nas tryb predefiniowany, co de facto pozwala na schowanie pilota od soundbara głęboko w szufladzie. Podsumowując, soundbar Philips CAB8907/10 ma moc maksymalną 720 W, a RMS to 360 W. Soundbar jest w konfiguracji 3.1.2 o łącznej ilości 9 głośników łącznie z subwooferem. Posiada funkcję Wi-Fi. Obsługuje technologię Dolby Atmos, Surround Sound oraz inne kodeki Dolby Audio. Posiada funkcję Philips EasyLink, która zapewnia maksymalną łatwość i wygodę użytkowania. Posiada złącze eARC, które pozwala na sterowanie soundbarem pilotem od telewizora oraz inne popularne złącza. Ma możliwość powieszenia na ścianie na dołączonym do zestawu uchwycie. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli się podobało, zostaw lajka oraz kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco. Cześć!